Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość. Też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Och, sama karta wypadła. W takim razie weźmy ją, dlatego że pokazała mi się. Jest to 9 kielichów. No dobrze, bo ona mówi o rozkoszach zmysłowych, dokładnie, rozkosze zmysłowe, ale o robieniu sobie dobrze, o takim, zobaczcie, tutaj mi się coś odwróciło, o poczuciu, że jest miło, ale to spokojnie, zaraz. Co do Was przychodzi? Co się pojawia? A pojawia się 5 mieczy. Słuchajcie, ktoś może mieć lekkiego lenia i w tym czasie właśnie styczniowym raczej więcej stawia na przyjemności, na odpoczynek, na regenerację. Wiecie, wieczory coraz dłuższe i po prostu coraz mniej motywacji. Jak się idzie rano, powiedzmy, do pracy, jest ciemno, wraca się, czy wychodzi z niej i jest ciemno, no to za bardzo tutaj się niczego nie chce robić. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 7 mieczy i tu jest powiedziane, że może Wam trochę woli walki zabraknąć, ale słuchajcie, po to też robimy te czytania, żeby wiedzieć, z czym sobie ewentualnie trzeba będzie radzić, ale też bym powiedział, że nie bądźcie dla siebie zbyt, nie to że wymagający, ale krytykujący, bo są różne momenty w życiu i to, że jest styczeń, to nie znaczy, że tutaj trzeba mieć długą listę postanowień noworocznych i od razu już od 1 stycznia brać się za ich, słuchajcie, wiecie, realizowanie. Trzeba, słuchajcie, naprawdę podchodzić do życia swoją miarą i na miarę właśnie swoich sił. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako karta cesarzowej i też od razu powiem, że może ktoś z Was będzie spodziewał się dziecka. I to sprawi, że troszeczkę zwolnicie w życiu. Ewentualnie ktoś w Waszym otoczeniu spodziewa się dziecka i będziecie bardzo tę osobę wspierać, pomagać. Zwłaszcza tutaj przekaz dla babci, dziadków czy rodziców jak najbardziej. Ale też może dla cioci i wujków, jeśli Wasi znajomi na przykład spodziewają się pociech. Rada dla Was. W Radzie jest królowa monet, czyli mała cesarzowa właściwie i to jest bardzo ciekawe, bo macie i cesarzową i właśnie małą cesarzową w postaci królowej monet. I wiecie co? Tu jest powiedziane, że przyda się egoizm, zdrowy egoizm oczywiście i trzeba troszeczkę bardziej zadbać o siebie i o swoje dobro, bo być może ostatni czas, ten świąteczny, sylwestrowy i tak dalej, bardzo Was po prostu trochę zmęczył i wyeksploatował. I teraz trzeba po prostu troszeczkę bardziej zająć się sobą, a nie tylko innymi. Czego nie robić, czego unikać. A unikać rycerza mieczy, czyli tutaj w negatywie właśnie walki za wszelką cenę, a z przełożenia, słuchajcie, macie pustelnika i to jest ciekawe czytanie, to znaczy zobaczymy, ale ciekawy rozkład i
Jeśli chodzi o wielkie arkana, to właśnie macie pustelnika i cesarzową, ale reszta to chyba najbardziej przeważają chyba miecze. Ja bym powiedział, że możecie się izolować od innych, przede wszystkim od tych, którzy ostatnio za bardzo Was eksploatowali. Być może są w Waszym otoczeniu koleżanki, koledzy, którzy ostatnio dużo potrzebowali od Was wsparcia emocjonalnego. Teraz czas na Was. Tak bym powiedział. Przede wszystkim dlatego, że z przełożenia jest pustelnik. I pustelnik potrzebuje czasami się troszeczkę wycofać i pobyć w samotności, tylko i wyłącznie po to, żeby odnaleźć w sobie dalszą motywację, inspirację, coś sobie przemyśleć. Bo słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, pustelnik, on się nie czuje źle samemu, on się nie czuje samotny. On po prostu wybiera, że potrzebuje teraz, żeby troszeczkę mniej się działo w jego życiu, czy dookoła niego. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 9 kielichów i to jest jakaś pełnia, która jest związana właśnie z dogadzaniem sobie i dbaniem o siebie, więc Wy w tym miesiącu przede wszystkim właśnie dbacie o siebie i o to, jak Wy czujecie się w danej sytuacji. Czy na przykład musicie się zmuszać do odwiedzin jakiejś tam dalekiej ciotki, której wcale nie chcecie i siedzieć przy stole 3 dni i po prostu świętować? No, nie do końca. Jeśli to nie jest to, co Wam w duszy gra, to raczej tego nie robicie. Tutaj jest też powiedziane, że jest to całkiem niezły czas na to, aby wziąć sobie taki krótszy urlopik, na przykład poświąteczny, czy tam noworoczny, żeby rzeczywiście móc zaopiekować się sobą. Zobaczcie, przychodzi do Was 5 mieczy i z jednej strony ta karta sugerowałaby nawet nie to, że brak motywacji, ale po prostu jak na przykład ostatnio, przez cały grudzień byliście na takim na 100%, tutaj głośnik po prostu podgłoszony na maksa, na mata maxa, haha, to teraz jesteście po prostu na przyciszeniu i na takich wolniejszych obrotach, z własnego wyboru. I tutaj nie ma jakiejś frustracji związanej z tym, że wszyscy nagle ćwiczą i powiedzmy, no nie wiem, uczą się języków od stycznia, bo wiadomo, nowy rok, nowy ja. Nie, wy raczej macie, ja nie będę gonił tutaj po prostu za marchewką jak wszyscy, ale też jest powiedziane, że nie ma kontaktu z jakąś osobą, z tym pustelnikiem i szczerze mówiąc Wam jest z tym dobrze, bo wiecie, że kontakt z tą osobą będzie, czy odezwanie się do tej osoby, szukanie kontaktu będzie takie umniejszające Wam. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi 7 buław i tu jest powiedziane, że jesteście ponad innych. Na tej właśnie zasadzie, że na przykład jeśli wszyscy mają tutaj niesamowite ambicje noworoczne, to nie chodzi o to, że Wy powiedzmy olewacie sobie tutaj swoje plany i cele, ale nie idziecie za nimi ślepo, bo wszyscy inni podążają. Raczej z prądem, aniżeli pod prąd, ale też w ogóle powiedziałbym, że w tym miesiącu nie chce Wam się kłócić z innymi, w ogóle jakoś bardzo przebywać z innymi. Raczej na zasadzie, że wieczorami tutaj po pracy, czy po szkole, czy po jakichś innych obowiązkach wybieracie raczej domowe zacisze, kokoszenie się, nawet z samymi sobą, czy ze swoimi kotami, czy psami i to Wam wystarcza, jest super. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta cesarzowej. Świetnie, bo to jest osoba, która umie przejąć inicjatywę, czuje się rozgoszczona i doceniona. Przede wszystkim przez samą siebie, czy samego siebie. Jeśli chodzi o to przejęcie inicjatywy, to tu jest powiedziane, że jak Wam się zachce wstać z kanapy, to wstaniecie. Nie musicie tego robić tylko i wyłącznie dlatego, że wszyscy inni wstają i pędzą na siłownię. Wiecie, o co mi chodzi. Tutaj przede wszystkim najważniejsi jesteście Wy, Wasze dobro i Wasze samopoczucie. W ogóle widzę, że dużo zagubionych osób zwraca się do Was z pomocą, z prośbą o jakąś radę, o wskazanie drogi, bo
widzą i wiedzą, że macie niesamowite doświadczenie życiowe, no i rzeczywiście można gdzieś rzeczywiście się Was poradzić. Myślę, że to też troszeczkę łechta Wasze ego. A tutaj właśnie w Radzie jest Królowa Monet, czyli Mała Cesarzowa, która jest zdrową egoistką i siebie stawia na pierwszym miejscu. I to nie chodzi o to, że innych nie szanuje, czy nie liczy się ze zdaniem innych. Bardziej tutaj chodzi o to, że gdzieś Wasze decyzje, Wasze wybory i to, co jest Wam potrzebne, jest dla Was najważniejsze. Też umiecie tutaj, macie umieć zrezygnować z relacji z osobami, które gdzieś tutaj za dużo od Was czerpią, a za mało biorą. I tu jest powiedziane, żeby się wycofać, wytrzymać ten moment, w którym chcecie bardzo się do kogoś odezwać, ale to później przejdzie, ta chęć właśnie kontaktu z kimś. Tutaj też jest powiedziane, żeby spółkować z trygonem ziemi, czyli byk, panna, koziorożec. Ciekawe, czy Wam to coś mówi. Czego nie robić, czego unikać? Rycerz mieczy i to nie jest dobry czas na to, aby ktoś sobie tutaj o Was powalczył, bo nagle sobie przypomina i nagle jemu czy jej się chce. Ale słuchajcie, Wam się nie chce. Na razie Wy nie potrzebujecie jakiejś walki, czy powiedzmy innych osób w Waszym życiu. Wy jesteście najważniejsi. Tutaj też jest powiedziane, żeby nie zmuszać się do robienia czegoś, tylko i wyłącznie dlatego, że jest nowy miesiąc, nowy rok, że jest jakaś moda, albo że trzeba mieć postanowienia, bo inni, bo sąsiadki i tak dalej. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.